Witajcie w kolejnym vlogu. Wprawdzie nie jesteśmy w górach, ale jesteśmy na grzybobraniu. Ostatnia część. Jak już teraz się nie uda, no to już po ptokach. Także zobaczymy, co z tego wyniknie. Jesteśmy w innej części lasu. Może będzie lepszy las. A jak nie, to po prostu będzie fajny spacer. No to do zobaczenia w kolejnym ujęciu. Sytuacja wygląda następująco. Czyli tak. Niestety to jest zbiór po godzinie czasu. Chociaż las jest genialny. No bo jak widzicie mchy i trochę traw. Więc super miejscówka. No ale to już chyba niestety koniec z grzybami. Powiem wam, że jadalnych nie ma, ale są takie genialne, trujące. Patrzcie, jakie fajne. Cała banda. Gdzie nie popatrzymy. No mogłoby być jadalne. Takie. Świetne. Jak ktoś rozpoznaje, to niech napisze mi w komentarzu, jak się nazywa ten muchomor. Chodzę i niby nic nie ma. Aż tu nagle, patrzcie na to, jaki gigant. Ho, ho, ho. Może jest i robaczywy, ale to się zaraz okaże. Patrzcie, moja ręka. Jaki gigancior. To jest coś. Wiecie co? Okazuje się, że jest cały. Nie zeżerał go nic. Nie jest robaczywy. Przykryliśmy go, zobaczcie. Całkiem ok. No genialny. Niestety miałam tępy nożyk i trochę go rozhamrałam, no ale tak wygląda. A pójdzie do zasuszenia. I tu mam jeszcze inne, co znaleźliśmy. No parę tutaj jeszcze znalazłam podgrzybków, także to jest takie miejsce podgrzybkowe. Także widzicie, poddawać się nie jest warto tak szybko. Czyli tak filcowanie robi wprawę ku szukaniu grzybów. Dobra, idę szukać dalej. I to by było na tyle, jeśli chodzi o zbieranie grzybów. No nie udało się więcej zebrać, ale spacer był całkiem udany. Świetna pogoda jest, cieplutko. Zmierzamy już do samochodu, ale to jeszcze nie koniec tej wyprawy, ponieważ zabierałam ze sobą figurkę i będziemy robić foty. Gdzieś tu widziałam, jak szłam, super pieniek, który będzie się świetnie nadawał do tego. I widzicie, zawsze wykorzystuję takie sytuacje, żeby potem nie latać 10 razy i nie robić zdjęć specjalnie. A pogoda jest świetna, więc teraz idę do auta po figurkę i będziemy robić foty. A my się zobaczymy w kolejnym ujęciu, pewnie już w domu. Witajcie w kolejnej odsłonie. Wcześniej mogliście oglądać moją kolejną wyprawę na grzyby. No a tutaj się odzywam do was, opowiadam wam coś, co mi wpadnie do głowy, z czym chcę się z wami podzielić. No i tak a propos jeszcze tej mojej wyprawy na grzyby, no to niestety to już jest ostatnia moja wyprawa, jeśli chodzi o grzyby, bo niestety się już skończyły. Piękny był las, taki totalnie mchowy, no na grzyby w sam raz, ale nie było tam ani jednej żywej duszy, więc chyba samo się wskazywało, że nie będzie tam grzybów, przynajmniej dużo. Jakieś pojedyncze osobniki tam się przemieszczały, ale nie widziałam, żeby tam ktoś miał jakieś grzyby. Ale było tak pięknie. Mówiłam, cudowna była pogoda, słonecznie, rzeźko tak, ale nie za zimno. I fajnie było nawet tak się przejść, wiecie. Świetne mi foty wyszły, Tiny. To zobaczycie już w następnym tygodniu. I w następnym vlogu zamieszczę też kawałek z nią, bo tam był pokazany pysk
a chyba w następnym tygodniu puszczę Tinę. W tym będzie broszka kota, więc zobaczycie już filmik z broszką, jak wyszła ostatecznie. I powiem wam też, że przez te wszystkie no, te perturbacje z tym moim wyjazdem, oczywiście no nie wyjechałam, to też nie mnie było zależne, no, ale nie będę się rozwodzić nad tym, może kiedyś wam powiem. Dlaczego? Może jeszcze mi się uda gdzieś wyjechać, no ale to pewnie już gdzieś na weekend. No tak czasami bywa, wiecie. Wiecie, rozumiecie, jak to jest z otrzymaniem urlopu i tak dalej. W tle tu wam puściłam takie śpiewy ptaków, także będziecie mogli słyszeć. Trochę mamy tutaj wiosny, jesienią, bo za oknem jakieś mi dochodzą jakieś dziwne odgłosy, także żeby to przynajmniej jakoś zagłuszyć. Tutaj wzięłam się za robienie kolejnej figurki. Mam w zasadzie już 3 figurki zrobione, trzecia już jest na ukończeniu. I też chciałam wam powiedzieć, że bardzo jestem wdzięczna za to, jaki ja mam klientów. Jeżeli mnie oglądacie, to z całego serca wam dziękuję za waszą wyrozumiałość. Bo no czasami tak bywa, to jest działalność taka, wiecie, artystyczna i to też trzeba mieć skupienie pełne. Różne się dzieją nam rzeczy w życiu. Ja się nie wszystkim dzielę. Chociaż większością tak, żebyście mieli mniej więcej pogląd, ale nie opowiadam o sprawach osobistych i tak dalej. Także wiecie, różne są przypadki, chodzą po ludziach i też to też spowalnia proces tworzenia i po prostu nie chciałabym się każdemu tłumaczyć, ale jestem bardzo wdzięczna. Matko, widziałam przed chwilą helikopter, który w ogóle się zniżył tak na maksa. Aż się wystraszyłam. Mam nadzieję, że się nic nie stało. Czekajcie. Dobra. Nagrywam się dalej. Musiałam zrobić przerwę na moment. Nie wiem, co się stało z tym helikopterem, ale mówię wam, leciał normalnie na normalnej wysokości. Nagle widzę, jak zawraca i jest prawie nad drzewami. I to było dziwne. Mam nadzieję, że tam się nic nie stało. Dobra. Na czym ja to skończyłam? Czekajcie, teraz muszę zatrzymać film i zobaczyć, o czym ja w ogóle gadałam. Aha, już wiem. Dziękowałam moim klientom wszystkim i wszystkim osobom, którzy są wyrozumiali. Dobra, to by było, jeśli chodzi o to, no, że po prostu nie zawsze się dzieje tak, że mogę pracować normalnie. Aha, cierpię jeszcze na migreny, które mnie dopadają systematycznie, przynajmniej raz w miesiącu. Także walczę z tym, wiem, o co chodzi, z jakiego powodu one powstają, ale jeszcze nie znalazłam środka, a chcę uniknąć wszystkich chemicznych rzeczy, żeby po prostu się tego pozbyć. I na razie mam trop jeden, będę próbować iść w tym kierunku i powiem, czy to w ogóle zdało egzamin. A to pewnie za parę miesięcy się dowiem metodą prób i błędów. Bo parę razy mi się udało, że w ogóle nie miałam, ale no to zobaczymy. I to mnie właśnie wyautowuje w ogóle z życia 2-3 dni, czasami nawet i 4. No i zobaczcie, no ja tego nie jestem w stanie do końca przewidzieć. Niby wiem, że mniej więcej w tym czasie może mi się to przytrafić, ale no macie tyle dni wyjętych z życia, nie? I potem mi jest po prostu głupio się tak tłumaczyć z tego wszystkiego i no i wiecie, o co chodzi. A tu powstaje figurka boksera leżącego i powiem wam tak. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, jaka forma jest dla mnie najlepsza, czy leżąca i tak dalej. O, właśnie pokażę wam jeszcze, tutaj jest, nie pokażę jeszcze, jak wyszła, bo tu będą jeszcze łatki. I figurka będzie taka właśnie na gładko zrobiona, jeszcze ma właśnie łatki takie brązowe i czarne, więc trochę jest zabawy też w tym, ale już jest skończona. Ale zobaczcie, no, leżąca figurka i wyszła mi no genialnie, jeśli chodzi o łapy, tutaj te łokcie, wszystko jest i tak dalej i wcale nie prosto jest to zrobić, żeby ta noga była zagięta tak pod spodem, zobaczcie. No nie jest prosto tak to zrobić. I zaczęłam się zastanawiać, jak to robić i tu jest podstawa kolejnego psa, który będzie miał tak samo łapę, ten bokser. I powiem wam, że tak, jeśli chodzi o osoby początkujące, no to faktycznie, żebyście zostali na tym drucie, bo łatwiej jest to wtedy powyginać i sobie ułożyć tak, jak ma być. Ale jeśli chodzi o samo filcowanie, to takie
dokładane nogi, bo ja je osobno robiłam na drucie i wsadzałam potem. Tylko on po prostu nie ma tutaj tego drutu pomiędzy, w środku. A tak to wszystko ma drut. I to Wam pomaga w tym, że jeżeli nie ma tego drutu, to możecie sobie tutaj dowolnie jubać. Bo ostatnio straciłam jedną igłę. Czekajcie, gdzie ona jest? No i zobaczcie, tutaj jest. I to była igła odwrotna, aż mam. Gdzieś się przejechałam palca i nawet wiecie, robicie coś, nawet nie wiecie, gdzie się przetniecie. Jakimś papierem pewnie się przejechałam. No i nie mam jednej igły już. I co najlepsze, ja sobie nie zapisuję. Zapisujcie sobie w ogóle, jakie macie igły. Ja mam tyle tych igieł, że ja nawet nie wiem, co jest skąd. I może wypadałoby mi kiedyś jakoś oznaczyć może te, co ja już pokolorowałam sobie, bo ja sobie czasami koloruję tutaj te czubki, żeby wiedzieć, co to za igła. Gdzieś mam w zeszycie pozapisywane, co to są za igły, ale też powinnam sobie zapisać, skąd sobie je kupiłam. Ja to jestem pała, naprawdę powiem Wam. Dzisiaj to będzie taki vlog o niczym i o czymś. No i sobie tutaj robię ten tułów właśnie tego boksera. No i kolor jest, jaki widzicie, na razie nie jest w ogóle konkretnie skonfigurowany z wyglądem w ogóle zewnętrznym, ponieważ wzięłam sobie taką wełnę zgrzebną, która leży już u mnie chyba z parę lat i żadne zwierzę nie ma takiego koloru. No zobaczcie, to jest taki beż, no to musiałaby być jakaś mysz, nie wiadomo, jakieś dzikie zwierzę, ale ja nie robię na razie takich, więc stwierdziłam, że no wykorzystam do środka tego. I teraz będę główkować, na jakim etapie mam zaprzestać, żeby potem nałożyć już tą sierść, nie? I to jest najgorszy moment w tym, jeżeli chcecie robić inny kolor pod spodem, a inny na zewnątrz. No chyba, że robicie na gładko, no to wtedy nie musicie się martwić. Bo nie wyciągacie, bo to wtedy tylko się martwicie, jak wyciągacie tą wełnę na zewnątrz igłą, bo wtedy wiecie, o co chodzi. Nakładam tutaj inny kolor. Czekajcie, wam to zrobię taki przykład. O. Damy sobie tutaj. I chodzi o to, żeby ta warstwa to, taki będzie tip dla tych, kto ogląda. Widzicie, ci, co są cierpliwi i oglądają moje ględzenie, to przynajmniej teraz coś uzyskają z tego wszystkiego. Cierpliwi, ci, co oglądają. Mam takiego tipa, żeby jak najbardziej zaoszczędzić tego koloru zewnętrznego, a zrobić sierść wyciąganą igłą, no to musi być dostateczna grubość tej zewnętrznej warstwy. No to na przykład jak zrobicie sobie tak cienko, to ewentualnie można zrobić psa na gładko. Na razie nie będę chyba tak, albo zostawię, bo to tak będzie takiego koloru pies. Więc dobra, to mi nie zrobi żadnej różnicy. No i zobaczcie teraz tak. Bierzemy sobie, a jeszcze trochę może poubijamy, tak, żeby było w miarę gładko. Ten fragment trochę poubijamy. I teraz tak, wziąłem sobie tą igłę, co wyciągam, może sobie zbliżymy bardziej i Wam pokażę coś. Jakbyście tak wyciągali, to wyciągnięcie sobie, nie? Na zewnątrz tą, spod spodu. No i bez sensu, bo tego nie chcemy, nie? Nie chcemy takiego koloru sierści. O, takiej. Więc na razie to przytnę, żeby tutaj się to wyróżniało. Ja robię tak pod kątem. Wyciągam. Tak lekko se muskam. I wtedy widzicie, jest sierść. Jeszcze tu trochę wyczeszę. O, wyczeszymy. O, i mamy sierść gładką. Ale musicie robić pod kątem, żeby nie zahaczyć o tą. No i tak, i dziś dałam tu mi. Tu jest, matko. To jest moje roztrzepanie. No i jak właśnie robimy pod kątem, to nie zahaczamy o tą od spodu, nie? Nie wyciągamy tej jaśniejszej. No, tylko tak. Dlatego trzeba wiedzieć, kiedy skończyć z tą podstawą i najlepiej sobie zrobić około centymetra tej sierści. Ale to tak działa tylko wtedy, kiedy chcecie taką gładką sierść, wiecie, taką gładką,
No, bo nie mam teraz tej figurki takiej, żeby wam pokazać. Ale to są gładkowłose zwierzaki. Jeżeli chodzi już o takie, więc żeby miały dłuższą jeszcze sierść niż to, bo to jeszcze przytnę. Bo oczywiście bokser nie ma takiej długiej. No to musicie zrobić jeszcze większą ilość tego koloru, którego chcecie finalnie użyć do tworzenia sierści, nie? Im grubiej, tym mniejsza szansa, że zahaczycie, wsadzając igłę, o ten kolor jaśniejszy albo jakiś inny, jakikolwiek tam macie, nie? To jest taki tip na zaoszczędzenie wełny, jeżeli chcecie zrobić sierść. No. No to chyba by było tyle. Matko, 8 godzin już gadam tych bezsensów. Dobra, jeszcze dołożymy jednego tipa. Dobra, to mamy to. I jeszcze jedną rzecz. W ogóle całkiem o tym zapomniałam, żeby wam powiedzieć. Mam taką figurkę. W sumie nie wiem, co to jest za firma. Morgan Stallion. Made in China. No. Są takie figurki kolekcjonerskie. Kupiłam ją, właśnie nie wiem, czy to było u Chińczyków w dziale, czy to w ogóle w jakimś takim papierniczym. No nie chcę wam namotać, ale możecie kupić takie figurki, ale zobaczcie, jak ona jest idealnie zrobiona. Dużo szczegółów ma. I chciałam wam polecić na taki przykład 3D po prostu, żebyście mieli, żebyście mogli sobie skąd wziąć jakieś wyobrażenie o danym zwierzęciu, że myślę, że jest genialne takie coś. Jeszcze na przykład jakby była jeszcze większa, to byście mieli odnośnik w zasadzie 1:1 do tego, jak wziąć wymiary do danego zwierzęcia. Ale na przykład jakby chciał ktoś zrobić takiej wielkości figurkę, to wam powiem, jaką to ma wielkość. No to daj mi na to... No to 12. No to taka standardowa, jak ja robię, ale powiem wam, że ostatnio przeskakuję na jakieś większe zwierzęta. Bo powiem wam, że 12 cm to jest dla mnie minimum, jakie robię. I dużo osób się mnie pyta, czy zrobię jakieś mniejsze. Ale to wcale nie jest łatwiej zrobić mniejsze zwierzę, powiem wam. Najmniejsze, i to wszystko zależy od tego, o właśnie też powiem wam. To też wszystko zależy od oczu. Oczy są zwierciadłem duszy. I one muszą być jakiejś określonej wielkości, żeby to miało jakiś sens. Już kiedyś o tym mówiłam, ale zobaczcie, no tutaj to musiało być dosłownie kropeczka. No ja nie wiem, 2 mm ma to oko. Zobaczcie. No 2-milimetrowe oczka musielibyście kupić. Kurczę, dziś zapowiedziałam jak zwykle centymetr. No nie wiem, gdzie ja dałam centymetr. Dobra, teraz będę szukać. O, mam. Dobra, no to zobaczymy. Mamy centymetr. Czekajcie, muszę jednak zobaczyć tak o... Nie, no nie zobaczę, bo to ciemny jest. No 2-3 mm maksymalnie, bo wiecie, jak mierzycie wielkość oka, też bierzcie pod uwagę, że ono jest tam pod powieką, czyli jest większe niż tutaj na zewnątrz. To tak 2-3 mm oczko musiałoby być, żeby stworzyć takiego konika. No i teraz patrzcie tak. Ludzie do mnie właśnie piszą, koty są najtrudniejsze i one mają najwięcej takich załamań i tak dalej i potrafią być też trudne te wszystkie buldożki, te wszystkie płaskimi pyskami, bo tam trzeba fałd i te oczy są duże. Maltańczyki, one też mają duże oczy, shih tzu i powiem wam, zaczynam tak się zastanawiać, czy w ogóle jest sens robienia takich malutkich figurek, bo no, są ludzie, którzy mają zdolności zrobienia miniaturyzacji takiej totalnej w zasadzie karłowatości danych zwierząt, ale ja nie jestem w stanie. Powiem wam, że dziubać i musicie udziubić takie malutkie to, no i żeby zrobić, zobaczcie, koło nosa to wszystko, to fajnie wygląda na takiej masie termoutwardzalnej, a jeżeli chodzi o figurkę, to musi być stosunkowo większa. Figurkę tą, wiecie, z wełny. Musi być stosunkowo duża, żeby można było te wszystkie niuanse zrobić. A ja sobie nie wyobrażam
konia, czy idealnego zwierzęcia na konia na przykład, bez tych niuansów, jak tutaj jest, widzicie. To wszystko musi być zachowane. No jak zrobić na takiej wielkości? Przecież to głowa ma 3,5 cm. No. Kiedyś ktoś mi do mnie pisał, że chciał kota, który miał 2 cm głowa. A ja mówię, kurczę, to jak mam zmieścić oczy, tam nos i wszystko, nie? To jest taka miniaturyzacja, że trudno jest w wełnie zrobić dziurki w nosie i żeby ten nos wyglądał naturalnie. To będzie wyglądało dziwnie. Ludzie się nie zagłębiają w takie rzeczy, bo to dopiero się zauważa, jak zaczyna się zabierać za takie figurki. Tylko stwierdziłam, że odpowiednią wielkością dla mnie to będzie około tak 14 cm. Ta figurka ma około 15, jak ją postawię, bo ja sobie mierzę tak, że po prostu tam w cenniku jest napisane, że na stojąco ta figurka ma 15 cm. Bo wszyscy sobie wyobrażają, że tak, należąco, ale nie. Mierzę sobie na stojąco. No dobra, chyba to będzie na tyle, bo tak dużo już tego wyszło. Już samego mojego gadania jest 14 minut, także będzie pewnie jeszcze więcej tego mojego gadania. I myślę, że Wam coś jeszcze już przekazałam w tych moich przemyśleniach dzisiejszych. W tym tygodniu jeszcze wskoczy ten kot, broszka. No i w następnym tygodniu już zobaczycie Tinę. Jak właśnie robiłam głowę, bo tam jest taki fajny niuans. Nie chciałam jeszcze w tym tygodniu tego pokazywać. No to nic. Będę uciekać. Dziękuję wszystkim za wszystkie komentarze. Pozdrawiam Cię, Beata, bo wiem, że jesteś pod każdym moim filmem. Ania, też Cię pozdrawiam. Także mam takie moje chyba najgorliwsze jak się mówi, subskrybentki, no, obserwatorki. Także pozdrawiam Was serdecznie. Wszyscy ci, którzy oglądają i nie komentują, no to zapraszam do komentowania. Wtedy będę wiedzieć, że ktoś w ogóle ogląda moje filmy, a nie tylko te 2 osoby. Proszę też o jakieś konkretne pomysły do kolejnych vlogów. Wtedy będzie mi łatwiej o czymś stworzyć, bo powiem Wam, że nie mam czasu w ogóle do nagrywania. Jak sobie przypomnę, i najbardziej żałuję tego, że jedną figurkę zrobiłam na tych czasach powodziowych. To jest taka mieszanka owczarka border collie. I nie mam w zasadzie prawie filmów, jak go robiłam, bo to w ogóle było w innym miejscu niż zamieszkania i tak dalej. Także kurczę, żałuję. Tam będzie bardzo biednie, jeśli chodzi o zdjęcia. Także ta jedna figurka ucierpi, ale będą, że nie chodzi o zdjęcie, tylko filmy, nie? Jak był robiony. Dobrze, uciekam teraz naprawdę. Życzę Wam cudownego tygodnia. Zapraszam Was na kolejny film. No i podsyłajcie mi propozycje, co mogę jeszcze o czym opowiedzieć w kolejnym filmie. Życzę Wam cudownego tygodnia, aby Wam się wszystko udało. Bądźcie zdrowi. Uciekam. Pa!